Dzień dobry moi drodzy. Co prawda nie planowałem w tym roku już niczego nagrywać, ale wciąż są tacy ludzie, którzy wypominają mi, że po pierwszym wyjeździe na Ukrainę do Kijowa miałem nagrać jakieś podsumowanie i tego podsumowania nie nagrałem. To też postaram się dzisiaj upiec kilka pieczeni na jednym ogniu. I po pierwsze nagramy sobie takie podsumowanie. Po drugie poszukamy trochę zimy, bo w Krakowie zimy akurat jak na lekarstwo. Bardziej taka późna jesień. Oprócz tego przetestujemy sobie miejscówkę na półdziki nocleg porą zimową. Zobaczymy, czy to się uda. Przede wszystkim, czy będzie otwarta. I przy okazji tego wszystkiego przetestujemy sobie mikrofon, który mam nadzieję rozwiąże wszystkie problemy, jeżeli chodzi o szum wiatru podczas jakichś górskich czy ogólnie zewnętrznych wycieczek. Zapraszam. Niestety jest zdecydowanie na plusie, przynajmniej kilka stopni, więc tego śniegu to bardziej ubywa niż przybywa. Ale zobaczymy, co będzie trochę wyżej, bo jeszcze został spory kawałek do góry. Ładnie się tam przebija. Jutro ma być z rana ładna pogoda, więc może się uda uchwycić ładny wschód słońca. I może się uda uchwycić też przy okazji jakieś ładne widoczki po drodze. Ale póki co trzeba znaleźć chatę. Jeszcze do chaty kawałek. Tam gdzieś jest Babia Góra. W tych chmurach. Chciałem sobie skrócić troszeczkę, bo to jest gdzieś tam. Szlak idzie tutaj i potem jest taka dróżka ze skosa. Chciałem sobie skrócić, ale tu gdzie widzicie, ledwo się wygrzebałem, bo wpadłem po pas normalnie. Kiedyś twierdziłem, że rakiety śnieżne to jest rzecz zdecydowanie zbyteczna i spokojnie można po górach chodzić bez tego. Ale chyba czas zweryfikować jednak swoje założenia. No nic, idziemy naokoło w takim wypadku. Dobra, jest coś na kształt drogi i nie wiem, czy będzie widać, że bardziej tak jeszcze kawałek tą drogą. O, znowu wpadłem i gdzieś po lewej stronie. Ta droga może wygląda trochę lepiej, ale też się wpada srogo po kolana, więc trzeba przyznać, że jest grubo. A tam właśnie przed nami ładnie chmurami zasnuta jej wysokość Babia Góra. Tutaj bardzo ładnie się panoramka otwiera i jeżeli jutro będzie ładna pogoda, to będzie tutaj pięknie. A tu jest dach chyba tejże właśnie chatki. O! Kolano. Fajnie będzie stąd jutro wyjść. Dobra. I wygląda to na ten moment tak. Tu jest panoramka. Tu jest domek. Tu jest... nie wiem co. O, palenisko zrobione. Palenisko, ok, świetnie.
I zobaczmy teraz chwilę prawdy, czy otwarte, czy zamknięte. Otwarte. O. I dzień dobry. Tak będziemy dzisiaj spali właśnie. Tak to wygląda generalnie. I bukłak na wodę nawet. Świeczuszki. Jakieś głupotki. Można powiedzieć, że misja trochę wykonana. Rozgoszczę się i zaraz będziemy ogarniać jakieś małe podsumowanie. Jeszcze się przejdę dookoła, może uda się jakieś małe ognisko nawet rozpalić. Zobaczymy. Elegancko w sumie. Pozwólcie więc, że ja dorzucę coś od siebie. Ponieważ myszki na pewno tutaj sobie zapierniczają. Jest domowa rozpałka, którą wziąłem, ale z racji, że jest śniegu dobrze za kolano, to nie będę sobie szukał miejsca ogniskowego, więc ją tutaj zostawię. Jakby ktoś kiedyś potrzebował, jakbyście tu byli, to leży tutaj. Domowa rozpałka najlepsza na świecie. Kucheneczka, jedzonko, a resztę to na jutro. Lampeczkę sobie zostawimy. Worek na śmieci. Również, jakby się komuś przydało. To do herbatki. Czołeczka, jakby była potrzebna. I reszta to już kłopotki. No i dobrze, moi drodzy. W kwestii podsumowania zrobiłem sobie małą listę rzeczy, o których można by było tak naprawdę powiedzieć. I pojedziemy na podstawie tej listy.
Pierwszy temat. Zacznijmy może od tego, że byłem w sumie na Ukrainie 3-krotnie. Raz w sierpniu pociągiem Kijów plus góry i 2-krotnie motocyklem, raz we wrześniu i raz początkiem listopada. Teraz zacznijmy w miarę od początku. Jak dojechać pociągiem? Temat właściwie dość prosty. Otóż kupujecie bilet, wsiadacie do pociągu i jedziecie. Z tym, że kiedyś dało się kupić bilet normalnie w okienku w Przemyślu. Jak w 2019 roku jechaliśmy w góry, to kupowaliśmy właśnie w okienku. Obecnie trzeba kupić bilet przez aplikację. Ona się nazywa Ukrzaliznica, to się chyba jakoś tak w miarę czyta. Wyświetlę gdzieś tutaj ikonkę do tej aplikacji, ewentualnie przez stronę internetową, którą umieszczę w opisie. I niby wszystko spoko. Natomiast, żeby kupić bilet już, jak już sobie połączenie wyszukacie, trzeba się zalogować. A żeby się zalogować, trzeba potwierdzić swój numer telefonu ukraiński niestety. Więc trzeba mieć ukraińską kartę, gdzie wpisuje się numer telefonu i nie da się zmienić kierunkowego. To musi być ukraiński numer. Dostaje się SMS-a z kodem, przepisuje się kod do aplikacji i dopiero można kupić bilet. Druga rzecz. Jak dojechać motocyklem albo samochodem? Również nic prostszego. Przejeżdżacie granicę i jesteście, prawda? Natomiast czy jakieś problemy z przejazdem granicy? Ja osobiście nie miałem żadnych problemów. Przyjeżdżam motocyklem, zostaje sprawdzony mój paszport po polskiej stronie, przejeżdżam do okienka ukraińskiego, wypisują mi taką karteczkę z numerem motocykla i z producentem, w tym wypadku akurat, no jak samochodem to oczywiście samochodu. Jedziecie dalej, sprawdzają paszport, jedziecie dalej, oddajecie tą karteczkę, otwiera się szlaban, droga wolna. Nie miałem żadnego problemu z tym, żeby ktoś nie chciał mnie wpuścić, nie wiem, robił jakoś pod górkę. Przejeżdżałem w Dorochusku, trwało to dosłownie 15 minut, bo po raz pierwszy wjeżdżałem w Dorochusku, wyjeżdżałem w Krościenku. A za drugim razem wjeżdżałem w Krościenku i wyjeżdżałem w Krościenku. W jednym i w drugim przypadku wjazd na Ukrainę to było dosłownie 15-20 minut. I albo przejeżdżałem po prostu sam, albo było może jeden samochód przede mną w kolejce. Natomiast żeby wrócić, no to minimum 2 godziny przynajmniej na Krościenku ja stałem. Trzeba się przede wszystkim nie ustawiać za busami, bo bardzo mocno sprawdzają bagaż Polacy, więc jeżeli ustawicie się za busem, gdzie jest dużo ludzi, no to te wszystkie bagaże prawdopodobnie będą sprawdzone. Chyba że jest gigantyczna kolejka, to wtedy sobie troszeczkę odpuszczają. Ale generalnie jednak sprawdzają. Jedźmy dalej. Czy jest bezpiecznie? Most people in America right now probably think of Iraq as a dangerous country. Now, if I were to stand up, I might get killed. But to us, behind this wheel, it's pretty safe. So to us, Iraq is a safe country, right here. I feel pretty safe. Do you feel safe? Pretty safe, I guess. See? It's all relative. Otóż ja wychodzę z założenia, że skoro wojna jest na wschodzie, na Ukrainie żyje około 29-30 milionów ludzi mniej więcej w tym momencie, licząc już tych, którzy wyjechali. I z punktu widzenia wojskowego naprawdę nie za bardzo jest logiczny sens bombardować cywilne obiekty, ponieważ jedna dobra rakieta kosztuje kilka milionów dolarów i zabijając nią kilkudziesięciu cywilów nie osiąga się absolutnie żadnego logicznego wojskowego celu. Uważam, że nie ma z tym problemu, żeby tam pojechać. Zresztą pokazywałem Wam budynek w Umaniu, gdzie rakieta trafiła. Oczywiście w mediach wtedy była wielka wrzawa, że Rosjanie bombardują cywilne budynki, natomiast no, nikt nie powie, że budynek jest usytuowany właściwie między jednostką wojskową a magazynami wojskowymi. Ja koło jednostki przechodziłem dosłownie z 200 metrów obok. Do magazynów, a raczej obok magazynów chciałem podjechać na motocyklu, bo myślałem, że to są te, które zostały wysadzone. I pojechałem i się wypierniczyłem na motorze przed samą bramą tego kompleksu wojskowego, więc szybciutko spaliłem wrotki stamtąd, no bo jednak trochę narobiłem przypału. Czy miałem po drodze kontrolę? To jest bardzo ciekawa rzecz, ponieważ jak jechałem pociągiem za pierwszym razem, to wzdłuż całej trasy kolejowej można było zauważyć,
że przy każdym większym rozjeździe kolejowym, przy każdym większym moście, przy każdym również większym skrzyżowaniu były porobione tak zwane blokposty, czyli z jakiegoś betonu po prostu ustawiony taki pseudobudyneczek. Siedziało tam zawsze kilku żołnierzy. Jak jechałem za drugim razem, to oczywiście te blokposty dalej stały, tylko żołnierzy już nie za bardzo było w środku, za to kupę śmieci. Za trzecim razem to już w ogóle. Natomiast jak się przejeżdża przez Krościenko, to tuż za Krościenkiem zawsze są żołnierze, gdzieś, nie pamiętam jak się miejscowość nazywa, ale kilka kilometrów dosłownie od granicy. Raz poprosili mnie o to, żebym pokazał paszport, pokazałem. Akurat wracałem wtedy za pierwszym razem już do Polski, zapytali mnie, czy wracam. Tak, wracam, dziękujemy, do widzenia, proszę jechać. Jadąc dalej nie zostałem zatrzymany, zostałem zatrzymany jeszcze przez policjanta w Kijowie, bo akurat tak się trafiło, że kończyłem sobie nagrywać coś i praktycznie zderzyliśmy się głowami, bo wyłączałem akurat kamerkę, wiecie, grzebałem sobie i wpadłem na policjanta, on też gdzieś się patrzył indziej. No i podniosłem głowę, zobaczyłem policjanta z przewieszonym kałaszkiem przez klatę i oczywiście, co robisz? Ja mówię, o przepraszam, standardowy mój tekst. Przepraszam, nie mówię po ukraińsku, tylko po rosyjsku, angielsku albo polsku. Z tym, że po rosyjsku trochę. I takim moim nowym Esperanto jakoś się dogadywałem. No i poprosił o dokumenty, dałem mu paszport, pytał co robię, mówiłem, że zwiedzam. Tak patrzył na ten paszport, zwiedzasz tutaj, teraz? Ja mówię, że no zwiedzam tutaj, teraz. A gdzie byłeś? Ja mówię, o byłem tu i tam, nie? A byłeś w Ławrze Pieczerskiej? Akurat, wiesz, pogrzebałem w kieszeni i proszę, bilecik, byłem akurat. Patrzy, no jest bilecik, paszport się zgadza, no to tyle, dziękuję, do widzenia i rozeszliśmy się. I po drodze jeszcze jadąc za ostatnim razem miałem też jedną kontrolę, zatrzymali mnie na takim blokpoście, ale zobaczyli tylko, że rejestracja polska i też mnie puścili, od razu pojechałem. Także z takim podróżowaniem nie ma jakichś specjalnych problemów. Skoro o kontrolach, to i o samych drogach, ponieważ chciałbym obalić własny mit, który sobie zbudowałem w głowie, że po drogach ukraińskich się absolutnie nie da jeździć i że samochodem nigdy w życiu bym tam nie pojechał. Otóż zrobiłem w tym roku jakieś 3000 km ukraińskimi drogami na motocyklu i mogę śmiało zauważyć coś takiego. Drogi, które są oznaczone jako E, M i H, są to drogi, powiedzmy, jakości mniej więcej naszych dróg krajowych. Czasem może dróg wojewódzkich, jak się jakaś gorsza troszeczkę trafi. Ale generalnie jedzie się w porządku, są w miarę równe, raczej nie dziurawe. Gorzej, jeżeli przejeżdżają przez jakieś miasto, to w mieście jest zazwyczaj ciężko. Natomiast drogi, które są oznaczone jako T i P, to już jest wyższa szkoła jazdy. W sensie takiej, że są albo bardzo dziurawe, albo bardzo połatane. I naprawdę trzeba mocno się pilnować, zwłaszcza na motocyklu, bo czasami się trafi bardzo ładny nowy kawałeczek, jedzie się, można sobie pooglądać widoczki, wiecie, gdzieś FIFA, rafa dookoła i trafić na taką półmetrową, wystającą muldę w poprzek drogi i skończyć jako polska misja kosmiczna nowa. Naprawdę, nie ma oglądania widoczków, trzeba patrzeć przed siebie i faktycznie skupić się na tym, że się jedzie. Samochodem, jak się trafi na taką muldę, to zderzak też spokojnie, wahacz można zostawić, także nie jest to jakoś specjalnie bezpieczne. No i są jeszcze drogi, które w ogóle nie są oznaczone. Ja obrałem taką taktykę, że na Google Maps stawiałem sobie ludzika, wiecie, tego z dołu, którego tam można wziąć. Jeżeli da się ludzika postawić, to znaczy, że droga prawdopodobnie jest dziurawa, ale asfaltowa. Natomiast jeżeli nie da się ludzika postawić, zwłaszcza na zachodniej Ukrainie, gdzie sporo jeździłem, to spore prawdopodobieństwo, że ta droga nie ma asfaltu po prostu i samochód Google'a tam nie dojechał. A naprawdę chcąc jeździć drogami szutrowymi, nie ma z tym żadnego problemu. Jest kupę dróg po wsiach, gdzie można jeździć szutrem. Zresztą widzieliście, albo jeżeli nie widzieliście, to gdzieś tutaj wkleję kartę z takim filmikiem odnośnie jazdy właśnie po ukraińskich drogach. Kwestie płacenia kartą. Otóż prawie wszędzie można płacić kartą bez większego problemu. Oczywiście na wioskach jakichś może być troszeczkę gorzej. Nawet w takiej Bystricy na przykład, jak Wam pokazywałem, gdzie właśnie faktycznie asfaltu nie ma, no to nie ma się co też spodziewać. Natomiast warto dopytać, czy jeżeli chcecie zapłacić kartą, to czy to będzie płatność kartą typu wyciągam kartę PIK i koniec,
ponieważ kilka razy prosiłem o to, żeby zapłacić kartą i dostałem kod QR. Nie wiedziałem za bardzo, co zrobić z tym kodem QR, więc po prostu płaciłem gotówką wtedy. Natomiast zapytałem jednego kelnera, weź mi pokaż, jak to robicie w takim razie, bo może ja się nauczę zwyczajnie. No i on wyciągnął telefon, wziął aparat, najechał na kod QR, pojawił mu się link, kliknął, zeskanował, cyk, koniec. Natomiast ja włączyłem aparat u siebie w telefonie i nic mi się nie pokazało. Więc nie wiem, czy to jest kod QR z linkiem do jakiejś ichniejszej aplikacji bankowej, być może do jakiegoś ich banku po prostu, gdzie u nas się tego nie obsługuje, nie wiem. Natomiast warto się upewnić, bo jeżeli nie będziecie mieli gotówki, a dostaniecie kod QR, to jest spore prawdopodobieństwo, że nie zapłacicie po prostu. No chyba że ktoś z Was wie, jak się to robi, to śmiało możecie mi napisać w komentarzu, bardzo chętnie się nauczę. Kwestie cen. Ceny są dość zróżnicowane. Nie mówię tutaj oczywiście o cenach jakichś zakupowych. Nie robiłem jakichś specjalnych zakupów oprócz, wiecie, rzeczy do picia i tak dalej. Jadłem w knajpach, nie oszukujmy się też, więc ciężko mi powiedzieć. Natomiast dla przykładu, w Kijowie za burgera z frytkami i jakąś sałatką i 2 piwa kraftowe płaciłem około 90 zł, czyli dość dużo. A w takiej Bystricy za barszcz ukraiński z gołąbkami i 2 piwami butelkowymi zapłaciłem 16 zł. Więc rozstrzał jest bardzo spory. Wiadomo, ciężko porównywać wioskę do stolicy, ale faktycznie rozstrzał jest dość spory. Jak byłem w Umaniu, to mniej więcej w połowie się spotkałem, bo taki dwudaniowy obiad plus coś do picia kosztowało mniej więcej 60 zł. Jeżeli chodzi o cenę paliwa, tankowałem między bodajże 54 a 60 hrywien za litr paliwa, czyli tyle dokładnie, ile się tutaj pojawi. Wydaje mi się, że to jest cena w miarę zbliżona do tego, co w tym czasie było w Polsce. Jeżeli chodzi o ceny noclegów, to praktycznie za każdym razem Wam pokazywałem te ceny noclegów, więc myślę, że tutaj nie będę tego omawiał z powrotem. I ostatnia rzecz. Dlaczego tak bardzo uparłem się, żeby nie pokazywać wojny, która się tam dzieje? Otóż, to jest ciężki temat, trochę taki światopoglądowo-polityczny, ponieważ kiedyś przeczytałem taką książkę Falsehood in the Wartime, czyli dezinformacje w czasach wojny. I pojawia się tam takie coś jak 10 przykazań dobrej propagandy. I między innymi są takie rzeczy. Rządzący państwem, które nas zaatakowało, jest chory psychicznie. Państwo, armia, która nas zaatakowała, używa niedozwolonej broni. Ludność cywilna dokonuje heroicznych czynów. Nasza sprawa jest absolutnie święta, my się tylko bronimy i bronimy przy okazji wolności innych krajów, ponieważ pójdzie to dalej. I kilka tam jeszcze oczywiście innych rzeczy. I jak sobie popatrzycie na cały przekrój przez tą wojnę, to wszystko było. Naprawdę wszystko praktycznie, co do jednego z tych 10 przykazań było. Było, że Putin jest wariatem, było, że używają niedozwolonej broni, było, że kobieta na wsi słoikiem ogórków strącała drony, a Cyganie kradli czołgi, czy tam haubice, czy działa samobieżne. Cuda na kiju się po prostu działy. Więc ja wyszedłem z założenia, że nawet jakbym pojechał i porozmawiał z żołnierzami, nie wiem, z ludźmi, z czymkolwiek, to po prostu powielę dokładnie te informacje, które zostały zaakceptowane przez jakiegoś tam propagandowego cenzora i poszły tam oficjalnie w świat. Prawdopodobnie te same informacje poszły w świat i u nas, więc generalnie powtórzyłbym to samo, co mówią standardowe media. Więc chciałem uniknąć czegoś takiego, bo nawet jeżeli bym pojechał, przekazał jakąś informację, która by była w 80% prawdziwa. Już o liczbach nie mówię, bo liczbami wiadomo, manipuluje się jak złoto. Ale w 80% by była prawdziwa, a w 20% byłaby dezinformacją, to wciąż jest dezinformacja. Dla mnie przynajmniej. Więc nie chciałbym w czymś takim uczestniczyć. Poza tym założenie było takie, że jadę turystycznie.
Więc turystycznie nie szukam sensacji, nie zgrywam bohatera, że wiecie, tu rakiety latają, a ja jestem taki odważny, że chodzę sobie tutaj jakby nigdy nic. Założenie było turystyczne, było to przemyślane, że jest w miarę bezpiecznie moim zdaniem. Byłem w takich miejscach, które są dość daleko od frontu, bo najbliżej w muzeum rakietowym to było około 200-250 km od frontu. Myślę, że jest to absolutnie normalne i nie ma tutaj zupełnie nic nadzwyczajnego w związku z tym. Tyle w kwestii podsumowania tak naprawdę. Jeżeli byście mieli jakieś dodatkowe pytania typu jak zorganizować coś, bądź jakieś inne chcielibyście rzeczy, żeby Wam doprecyzować, bardzo proszę piszcie. Dopóki komentarzy jest w miarę rozsądna ilość, to ja staram się, jak widać, w miarę odpisywać również. No chyba że komentarze są jakieś, wiecie, to wtedy nie odpisuję. I tyle. Więc ja robię sobie tutaj miejscóweczkę do spania, przygotowuję sobie jedzonko i liczę na to, że poranek będzie taki ładny, jak prognoza pogody mi obiecała, bo jeżeli tak będzie, to widoczek stąd będzie świetny. Do rana. No i cóż, miał być widoczek, a trochę zostałem oszukany i pokażę Wam, że widoczek jest dokładnie taki sam, jaki był wczoraj, tak naprawdę chmura i nic więcej. A miałem taki mega ambitny plan, ponieważ tam gdzieś mniej więcej jest wschód i chciałem sobie polatać troszeczkę i pokręcić ładny wschód słońca w górach. Ale jak widać, prognoza pogody mnie bardzo brutalnie oszukała. Także zbieram swoje graty i zawijam stąd żagle. Finalnie zimę znaleźliśmy, podsumowanie zrobiliśmy, mikrofon się sam przetestował, chata jak widać elegancka. Pokażę Wam jeszcze na koniec, tylko jest troszkę dalsza. O, wpadłem znowu po kolano. Tak to z grubsza wygląda. I normalnie z widoczkiem na Babią Górę myślę, że byłoby bardzo ładnie. Śmieci zabieram ze sobą. Rozpałkę, jak obiecałem, zostawiam. Worek na śmieci. Resztka świeczki z zapalniczką. Całą resztę zawijam. I do następnego razu.